Jeśli podoba Wam się klimat epickiego fantasy oraz doceniacie szybkie karcianki pojedynkowe lub być może jesteście zmęczeni formatem TCG, koniecznie zostańcie i zobaczcie, co nowego wysmażył Redze. A więc dzisiaj przedstawię Wam nową karciankę od wydawnictwa odpowiedzialnego za Scarface'a 1920. Będzie to Nexus, karciana gra pojedynkowa przeznaczona dla 2 graczy. Jeśli więc spodoba Wam się taki koncept łączenia asymetrycznych frakcji i dosłownie 20-minutowych rozgrywek, to link do nadchodzącej kampanii podrzucam w opisie tego filmu. Sprawdźcie, obserwujcie i oczekujcie na start tego projektu, który rozpocznie się 27 maja. Zanim jednak przejdę do opisu gry, wspomnę tylko, że na kanale już pojawiła się nasza rozgrywka. Możecie więc zobaczyć, jak Nexus prezentuje się w praniu. Pokazaliśmy Wam tam 8 frakcji, ale jeśli chcecie sami się przekonać i wziąć udział w turnieju, w którym warto wspomnieć, że do wygrania jest wsparcie kampanii All In, to możecie zapisywać się na wydarzenie, które odbędzie się w klubo-kawiarni Canis Lupus w Poznaniu dokładnie 26 kwietnia. Link do tego wydarzenia, jak będzie postawione, umieszczę w opisie też w tym filmie. A więc teraz tak w bardzo dużym skrócie, jak wyglądają zasady do gry Nexus. Nexus będzie to rywalizacyjna gra pojedynkowa dla 2 graczy, w której wiele frakcji walczy o przetrwanie w nadciągającym kataklizmie. Wikingowie, wampiry, samurajowie, driady, smoki czy nieumarli. To jedynie kilka frakcji, ponieważ na ten moment te 2 pudełka gry zawierają aż 16 stronnictw tej wojny. Każda z nich będzie działała inaczej, każda opiera się o inne strategie, ale w danej rozgrywce każdy z graczy wybiera i łączy 2 frakcje w jedną talię. Oczywiście zapewni to masę połączeń i zależności, które będziemy mogli odkrywać na własną rękę. Każda gra więc powinna być inna i wymagać innego podejścia do przeciwnika. Po wyborze i połączeniu frakcji gracze będą naprzemiennie wykonywać swoje tury, zagrywając karty i przeprowadzać ataki, aby zniszczyć Nexus przeciwnego gracza. W tym celu przywołują jednostki atakujące, obronne i wsparcia, ale także zagrywają wydarzenia i korzystają z kart tokenów. Ten z graczy, który sprowadzi energię przeciwnego Nexusa z 30 do 0 jako pierwszy, zostaje zwycięzcą. Zobaczcie więc dokładniej, w jaki sposób przebiega tura aktywnego gracza i jak będą wyglądać nasze karty. Gracze, rozpoczynając grę, tasują 2 dobrane frakcje, tworząc z nich jedną talię i dobierają z niej po 5 kart na rękę. Na początku, oprócz tury rozpoczynającego gracza, dobieramy jedną kartę z naszej talii i to jest faza draftu. Następnie w fazie akcji będziemy zagrywać po jednej karcie z ręki. Tutaj zatrzymamy się na chwilę, ponieważ omówię kilka różnych typów kart, które mamy w tej grze. Każda karta w Nexusie posiada oznaczenie, z jakiej pochodzi frakcji. Może to być karta jednostki, karta wydarzenia albo karta tokenu. Na początek karty jednostek. Możemy rozróżnić je po kolorowych symbolach z wartościami. Jednostki z czerwonym symbolem to jednostki atakujące. Wartość na tarczy wskazuje, z jaką siłą będą atakować przeciwne karty czy Nexusa. Karty z niebieską tarczą to będą jednostki obronne. Ściągają one na siebie ataki jednostek atakujących w pierwszej kolejności. Ich wartość tarczy to oczywiście wartość obrony. Karty z żółtym symbolem to jednostki wsparcia. Nie mogą one atakować ani nie działają jak obrońcy, ale zapewniają szereg różnych efektów. W grze występują także karty wydarzeń. Po rozpatrzeniu efektu zostają one natychmiast odrzucone na stos kart odrzuconych, czyli na cmentarz. Niektóre frakcje posiadają też tzw. karty tokeny. Wchodzą one do gry po aktywacji pewnych efektów i zapewniają szereg możliwości. Dla przykładu, Wikingowie posiadają karty furii wzmacniające ich ataki, a asasyni będą umieszczać karty asasynów w talii przeciwnika, aby zadawać mu obrażenia, gdy ten będzie je dobierać. Na kartach może znajdować się także symbol, dzięki któremu możemy zagrać kolejną kartę i rozpatrzeć jej efekt. Możliwa jest tutaj oczywiście reakcja łańcuchowa. A więc aktywny gracz zagrywa jedną kartę. Jeśli jest to karta jednostki, umieszcza ją na polu walki. Jednostka taka wchodzi do gry przygotowana i będzie można jej od razu użyć. Jeśli posiada ona efekt wymagający wyczerpania, to wtedy obracamy, tapujemy tę kartę i odpalamy opisaną na niej umiejętność. W kolejnej fazie, czyli w fazie ataku, przygotowane jednostki mogą przeprowadzić atak. Dla każdej karty wybieramy jakiś cel. Przeciwne karty jednostek atakujących nie mogą być celem takiego ataku.
Jeśli przeciwnik posiada jednostki obronne, muszą one zostać wybrane w pierwszej kolejności jako cel. Jeśli przeciwnik nie będzie posiadać takich jednostek obronnych, oczywiście możemy zaatakować jednostki wsparcia bądź bezpośrednio Nexusa przeciwnika, obniżając jego punkt energii o wartość ataku z naszej karty. Jeśli jednak nasz atak nie sprowadził wartości obrony jakiejkolwiek karty przeciwnika do zera, no to w następnej fazie taka jednostka zostanie uleczona. Obrażenia takie bowiem nie pozostają na kartach do kolejnej tury gry. Ważne jest jednak, że po ataku jednostka atakująca zostaje odrzucona na stos kart odrzuconych, czyli oczywiście przenosimy ją na cmentarz. Kolejna faza, czyli faza przygotowania, to moment, w którym możemy przygotować obrócone, stapowane karty, możemy uleczyć ranne jednostki, no i przekazać pałeczkę swojemu przeciwnikowi. Jak widzicie więc, bazowe zasady są tutaj naprawdę bardzo proste, ale na kartach będzie pojawiać się także szereg różnych słów kluczowych. Jednostki będą mogły skorzystać z reakcji, będą mogły zarządzać swoimi taliami, dobierając czy odrzucając karty. Czasami będziemy mogli sami sobie zadawać obrażenia, żeby zaatakować przeciwnika jeszcze szybciej, jeszcze mocniej. Być może przygotujemy armię maszyn, która wyczekaną kartą odpali całą salwę w kierunku Nexusa przeciwnika. Lub będziemy porywać karty swojego wroga i brać je jako zakładników. Są frakcje, których umiejętności opierają się na zmieniających się cyklach, a wiele frakcji posiada potężne jednostki, które nadmiarowe obrażenia z kart będą przekierowywać na bazę przeciwnika. I przypominam, że każdy z graczy tutaj kontroluje po dwie frakcje, także wysoki poziom asymetrii w połączeniu z masą kombinacji za każdym razem będzie dawało inne wrażenia z rozgrywki, która dzięki temu też będzie dynamiczna i niesamowicie szybka. No i oczywiście po sprowadzeniu energii wrogiego Nexusa do zera zapewne będziecie dobierać kolejne frakcje i przeprowadzać kolejne mecze, czyli tak samo jak my to zrobiliśmy z Mary na naszym filmie z rozgrywki. Na ten moment oprócz zwykłej rozgrywki Nexus oferuje także 3 alternatywne tryby gry, m.in. z draftowaniem swoich frakcji, a kiedy poznacie mocne i słabe strony wszystkich zwalczających się stron tego konfliktu, no to być może taki draft to będzie taka gra w grze, w dobieranie dobrze zwalczających się zestawów. No dobrze, wydaje mi się, że na tym mógłbym zakończyć tę moją prezentację. Przypominam więc, że kampania niedługo startuje na platformie GameFound pod koniec maja. Możecie więc już ją obserwować też, żeby zgarniać dodatkowe bariery, jeśli będziecie chcieli wesprzeć kampanię. No i też przypominam o nadchodzącym wydarzeniu w Canis Lupus. Tam zobaczymy się osobiście. Ja będę w całej ekipie tłumaczącej Nexusa. Na ten moment oczywiście dziękuję klubokawiarni Canis Lupus za współpracę, dziękuję także Red Zenom za sponsorowanie tego filmu, ale przede wszystkim dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy widzimy się 26 kwietnia, no a jeśli nie, to oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie, także dzięki wielkie, na razie i hej!